Mam pół roku przygotowań, żeby tą imprezę zrobić i to naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest tak, że to nie jest pół roku dość jakby ciągłej pracy, ale te 2-3 godziny dziennie spędzone nad tym, żeby tą imprezę zrobić. Szkoda, że nie dopisało jakby ilość zawodników, bo naprawdę będzie to piękny rajd, niesamowite trasy. Moim zdaniem jedne z lepszych tras w ogóle, jakie miałem okazję widzieć na tych wszystkich rajdach, na których byłem. Przepiękny las, naturalny przede wszystkim, zajebiste wąwozy polodowcowe, przepiękne, szybkie odcinki. Będzie można zapiąć ostatni bieg. Wydaje mi się, że najszybsze ekipy to tam 180 w niektórych miejscach powinny wykręcić. Świetnie zabezpieczona trasa, bardzo fajni ludzie, z którymi to organizujemy. Jest nas w fundacji 5 osób, plus tam ludzie, którzy nam pomagają. Naprawdę zaangażowanie wszystkich jest ogromne. No coś pięknego, powiem wam, i te wszystkie nieprzespane chwile, nieprzespane noce, no to zaowocują tą imprezą. Mam nadzieję, że zawodnikom będzie się podobać, bo to tak naprawdę impreza dla was. Chcieliśmy zrobić ten rajd na trochę innym poziomie. Bardzo mocno tutaj kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, to był nasz priorytet, żeby ten rajd był mocno bezpieczny, żeby te auta były mega przygotowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, żeby zawodnicy byli odpowiednio ubrani. No, chcemy podnieść trochę poziom naszą imprezą i mam nadzieję, że wy tak po tym rajdzie stwierdzicie, że było warto. Coraz więcej teamów też chce się stać tak bardziej profesjonalnym, zadbać o te bezpieczeństwo, zrobić fajne auto, dobrze się ubrać, założyć dobre kaski, systemy gaśnicze. No jest to potrzebne w tym, co robimy, no bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, a potem po prostu fajnie wrócić do domu, nie? Teren jest naprawdę fajny, wymagający, ale nie jest też wyniszczający, co jest dużym plusem, bo te auta, jeżeli pojadą ludzie z chłodną głową, powinny dojechać do mety, a co najważniejsze, rajd się kończy na mecie. Mamy przepiękne finishery, naprawdę jedne z ładniejszych finisherów, jakich widziałem, i fajnie wrócić z tym finisherem do domu, bo to będzie przepiękna pamiątka. A puchar, jak się uda zdobyć, to życzę wszystkim. Powodzenia! Dobra. Najdłuższy do 7-8 minut, nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy. Są dwie szykany, będziecie musieli sobie na nie zobaczyć. Są kamyczki jak zwykle i najważniejsza rzecz jest skok z tej rampy, która tu jest usypana. Jak ktoś się czuje na siłach, to można sobie skoczyć, jak nie, to zwolnijcie przy tej hopie i zjedźcie normalnie, dobrze? Żeby nie było jakichś rolek czy czegoś dla własnego bezpieczeństwa, dobrze? Nie napędzić, bo jest pod górkę. Jak za... No to jak? Bardzo pozytywne. Szybko będzie, tu na kamieniach trzeba będzie pomyśleć i dalej to już zobaczymy. To no fajnie, podoba się. Kamyczki, ciekawie. Nie wygląda to jakoś strasznie. Dołożymy do tego dobrą prędkość i wtedy się zrobi ciekawie i będzie fajnie. No jest to fajnie, bo to trochę Kento też zrobił, czyli jakby jest kierowca, ma miejsce gdzie się pomylić, nie? Więc dobry moment. No i te hopki są ciekawe. A my mamy nowe zawieszenie, więc to tym bardziej będzie ciekawe, jak samochód będzie się zachowywał. Przede wszystkim bardzo nam miło, że tu jesteśmy. Ten rajd jest od nas dla was. Mam nadzieję, że te trasy, ten piękny teren i ta cała tu organizacja, nad którą pracujemy tak naprawdę pół roku. To jest pół roku pracy, żeby zorganizować taki rajd na takim poziomie, tak zabezpieczony. And this is the motherland of RFC Poland, and we hope that this land become to motherland of King of Poland for the next year. Do chłopaków z Polski, panowie, kurde, nie taka była umowa. Zrobiliśmy dla was piękną imprezę, a was tu nie ma, także zobaczycie, jak to było i zapraszamy za rok. Na pewno nie pożałujecie. Sorry, Nie, mówimy o... Samochód dostaliśmy od kolegów tutaj, Kraken Rally Team. Pierwszy raz tym autem jedziemy. Auto ma potencjał. Myślę, że damy radę, będzie ok. Pojedziemy
prolog spokojnie, tak, żeby zobaczyć się, zapoznać trochę z autem i zobaczymy potem na jutrzejszych OS-ach. Trasa jest bardzo fajnie ułożona, jest szeroko, szybka, naprawdę się postarali, organizacja jest super, także będzie fajnie. Fajna impreza. Dobrze się czuję, witam wszystkich. Ogólnie auto dopiero sprawdzamy, bo tak naprawdę je przeglądałem całe i musiałem się z nim zapoznać, ale myślę, że zrobi robotę. No, będziemy w miarę spokojnie jechać, ale myślę, że się pewnie nie da. Największa adrenalina to jest, jak już wszyscy stoimy na starcie, hasy zapięte, kaski założone, gogle założone, wszyscy jesteśmy gotowi, pasy sprawdzone i wszystkie silniki już ryczą, gotowe do startu. Tomek, zatrzymaj się tam, żeby cię wyprzedził później, dobra? Well, it's a nice track out there. Yeah. We're going with a winch part of the track, but it looks pretty good out there. It's gonna be fun tomorrow. I think it looks easy, but you never know before you get to it. I think that would be in this area in here when we are going up and down and through some of the what do you call it, mud. Walczymy cały czas z wagą. No, ale Pod samochodem? Jest progres. Bo zawsze to jest wszystko na ostatnią chwilę, a teraz to raczej kosmetyka. lubię żarty, ale dzisiaj starczy. Tak, dzisiaj to jest ten dzień, kiedy się rozkręcamy. To jest dzień, w którym zrozumiemy, dlaczego Ja wszystko rozumiem. WJ jest pomalowany tak ładnie. Też tak uważam. Tak, bez podkładu. No trasa bardzo wymagająca, szczególnie kamyczki, naskładali dużo tych kamyczków i to, ale po lesie też się fajnie dzieje, także myślę, że auta dostaną troszeczkę po dupie. Będzie się działo, będzie się działo. Time between the starts, so the live stream team can get the drones back in position, put in the information, okay, now we're ready. This team will be starting, this is a driver, this is co-driver, they come from this country and this is this, and then the live stream goes on. Olivia starts. The start is a cross thing. Yeah, for the transponder. Yes. Yeah, it's a rolling start. So exactly. Yeah. There is a sensor under the road. You go straight away into the forest, where the previous car came from the left, went to the right, and pretty much came on this road into the camp. Yeah. So do not follow that car because it will be a disaster. Yeah, I know. Okay.
Oj, ładnie zeskoczył. No, ładnie. Bardzo fajnie pracuje zawieszenie w tym aucie. Aj, no ale już za metą rolka. Kurde, piękna sprawa. Mam nadzieję, że wszyscy cali, silnik zgaszony, ale już przejechał metę, także no za metą się wydarzyła taka historia. Na pewno wszyscy cali. Zaraz zobaczymy całą tabelę z czasami. Tu pięknie nasz kamp się prezentuje, flagi, partnerów, sponsorów. No to mamy całą tabelę. Mark Dean z najlepszym czasem, tak. 3 minuty. Mark Dean z najlepszym czasem, Mark Dean i Matthew Howard 3 minuty. Później mamy Karol Sobór, Mirosław Sobór, czyli Krakeny 2.16, Dominik Korpysa, Oskar Korpysa 3.17, Łukasz Jungiewicz, Andrzej Pawian 3.23, potem Red Fox, Krzysztof Kubiś, Bartłomiej Sobczak 3.23, no tutaj setne sekundy zaważyły. Później mamy Andrzejewskiego, Juriego i Mariusza Brodeckiego. No i tu mamy jeszcze ujęcie z góry na cały kamp i dziękujemy wszystkim sponsorom, partnerom, sędziom, naszym organizacji, biuro, Broadcast Team za realizację tego live'u. Naprawdę kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś zrobimy razem wspólnie, bo zrobiliście świetną robotę. Mam nadzieję, wam się podobało. Zapraszamy jutro i pojutrze na odcinki, już na kampa. Żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo was prosimy, jeżeli przyjdziecie, zachowajcie się rozsądnie, bezpiecznie. Nie popsujmy... Dzień dobry, tak to wygląda właśnie od kuchni i do widzenia. Jak będziecie wpadać do nas na imprezę, zachowajcie się tak, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, szczęśliwi z tej imprezy, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do domu. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Bye. Taka ciekawostka, te auta mają dość wysokie ciśnienie, jeżeli chodzi o jazdę. One tam puszczają ciśnienia na poniżej para. Kolejna załoga 105, ty Phoenix. I tu mamy Marka Dina. Edka nie ma z nami, kieruje Krzysztof Kubiś, czyli pilot w Red Foxie. Przebiłem powietrza do chłodnicy, zobaczymy jak będzie teraz. No, auto ma z przodu szybę, z tyłu ma szybę, więc zabudowaną ma chłodnicę z każdej strony. Yeah, it's not bad, is it? Yeah. No, I don't like it. I don't like that. Wstydzą się, ale to dobre ludzie są. Pierwsze miejsce zajęli. Nasz polski Anglik. My trochę na grzyby pojechaliśmy, pobłądziliśmy trochę, ale przejazd był ciekawy. Jak maszyna? Maszyna jak najbardziej. Trasu zrobił dobrą robotę z zawieszeniem. Wiedziałem, nie podbijało mi pięknie. Znaczy, skoki też. Zobaczyć wideo, jak poszło, jak się zawieszenie układało. Po kamieniach nie żałowaliśmy i na skoczni też. Najlepsze jest to, że Kuba i Duńczycy, czyli Christian Jensen, jako chyba jedyni mają pojedynczy amor, nie? W Supersporcie, no. Tak, w Supersporcie, także można. Zobacz, jakie piękne auto, Assassin, leciutkie, dużo mocy, ile? 550? 545 koni, waga? To będzie 850. To na 850 bez Kuby, z Kubą prawie po 2 podchodzi. No to co, lecimy. To co, jutro drugi dzień? Jutro zaczyna się już prawdziwe ściganie, pędla 11, około 12 km i no, różne partie, techniczne, szybkie, trochę wody takiej delikatnej w winczu, dużo wody, także każdy coś dla siebie znajdzie, będzie fajnie, byleby bezpiecznie do końca i wszystkim do mety życzę, do jazdy.
To jest w ogóle gościu, który wprowadził tą formułę ścigania, czyli formuła typu ultra do Polski. Zrobił to ile? 6 lat temu? 6 lat temu, w 2018 roku, jeszcze wtedy startowaliśmy. Jeszcze wtedy... Razem z Rafałem. Razem z Rafałem, tak. To wtedy po prostu walczyliśmy, jako w ogóle byliśmy pierwszymi tam Polakami, którzy się w ogóle zakwalifikowali, bla bla bla, historie. No i wyszła sytuacja, że nie mają miejsca, czy nie możemy tego zrobić w Polsce. I w 3 miesiące ogarnęliśmy wszystko. I słuchajcie, dzięki temu, patrzcie się co się dzieje. Na obozie nagle mamy ultrasy, mamy samochody, które w ogóle całkowicie inaczej wyglądają. Są w końcu czyste, ładne, szybkie. Tak, te auta są szybkie, trzeba powiedzieć, że no, można to porównać trochę do takiego ścigania się na ulicy, jeżeli chodzi o prędkość tych aut. Oczywiście trzeba też odpowiednio wciskać wtedy gaz i mieć jaja twarde, bo to jest trudne. Ale do czego chciałem powiedzieć, zobaczcie, zebrała nas się tutaj grupa ludzi, którzy tak naprawdę pracowali nad tym rajdem pół roku i udało się to dopiąć, nie? Obyśmy się spotkali na mecie wszyscy i żeby ten rajd był bezpieczny, nic się nie wydarzyło, bo to jest jakby dla nas największy stres, nie? Jak mówimy o ludziach, to mi od razu ciarki przychodzą. Pięcia skórka. Dokładnie, słuchajcie, gdyby nie oni wszyscy, gdybyśmy tego nie spieli, na zasadzie samych fascynatów, pasjonatów, którzy naprawdę kochają tego typu sporty, nic by tutaj nie było. Mam nadzieję, że robimy jakąś nową historię, mam nadzieję, że coś wejdzie nowego, że się zaadoptuje i że będziemy mogli powiedzieć za rok w większym gronie, kurczę, udało się. Znaczy, to nie, że mam nadzieję, tylko na pewno otworzymy historię i trzeba powiedzieć, że ci wszyscy ludzie, co tu są, zawodnicy, organizatorzy, pomoc cała, to są pasjonaci, tak? Oni tutaj przyjechali robić coś z pasji, żeby się spotkać z tymi ludźmi i się z nimi tutaj jakby spędzać czas, a przy okazji się pościgać, bo to ściganie to jest tylko dodatek do tej całej otoczki. Także dziękujemy. Zupełnie nowy projekt, który zamówiliśmy w Anglii. Sami przez zimę składaliśmy całą resztę. No, maszyna pachnie nowością, jakieś oczywiście choroby wieku dziecięcego, jak to zwykle bywa. Przyjechaliśmy na pierwsze przetarcie, takie rajdowe. Mam nadzieję, że uda się zrobić jak najwięcej kilometrów, żeby wyeliminować wszystkie braki w autku. No i przygotowujemy się do przyszłego sezonu tak naprawdę. Trasa jest bardzo sympatyczna, miejscami naprawdę szeroka, wielkie pole do wyciśnięcia z silnika ile jest mocy. Bardzo kręto technicznie, sporo kamieni, no tylko tutaj w tym jednym miejscu zobaczymy jak to będzie w praniu. Generalnie zapowiada się ciekawie. No trasa fajna, dużo kręcenia jest, tak naprawdę 4 godziny, wiesz, w takim dużym skupieniu na dużej prędkości i mieścić się między te drzewa, no to trzeba będzie uważać. Trzeba będzie być rozsądnym. A tak poza tym to petarda, fajnie. Traska była mega zróżnicowana. Na początku był przejazd przez las, zjazdy, podjazdy, potem było dosyć szybciej, bo jechaliśmy po takim polu. Było można trochę jechać szybciej, no i generalnie potem przez lasek też było tak dosyć zróżnicowanie, czyli łącznie cała trasa była mega jakby fajnie zrobiona, zróżnicowana. I się bawić, proszę pana, się bawić, korzystać z pogody, z tego, że jest fajny taki rajd u nas w Polsce organizowany. Szkoda, że tak trochę mało ekip, no ale co zrobisz, no, życie. Nie ilość, a jakość. Otóż to, dokładnie. Bo powiem, szliście ogniem, w ogóle się nie spodziewałem, że będzie tak szybko u was. No, wyczuwany samochód, ładnie robi robotę, ma potencjał, wiesz? Naprawdę, no zobaczymy jutro, myślę, że już będzie jeszcze lepiej, nie? Trasa fajna, super to zrobiliście, naprawdę. Szkoda, że tak mało załóg. Byśmy się pościgali, nie? To niech oni żałują. No. Niech oni żałują, bo za rok mam nadzieję, że będzie nas więcej, ale to co zrobiliśmy szerokim echem się rozniesie, także jesteśmy siłą, mocą jednak. Marcin, jaką masz ładną koszulkę? No. Piękną, skąd taką masz? Piękna. Jak trzeba przyjechać tutaj i dają. Serio, dostałem. Jestem taki szczęśliwy, pierwszy raz w życiu, dziękuję. No podoba mi się, dzisiaj było naprawdę wyjątkowo, auta robią potężne wrażenie, także jestem zachwycony. A skąd masz taką ładną koszulkę? Podoba ci się koszulka? Taki jeden łysy, odwróć teraz kamerę na siebie. W ogóle to trzeba zaznaczyć, że jesteśmy w Elblągu, a w Elblągu wszyscy się golą na łyso. Tak to jest kraj łysych ludzi. Nie mamy dresów jeszcze. Ja mam. O, to wpisałeś się w krajobraz. Taki Polaris ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Właśnie widać to na załączonym obrazku, zobaczcie. Można tu wrzucić wszystkie flagi, wszystkie windery jakie się ma
i pojechać na odcinek i rozwiesić. No, czy może być coś lepszego? Nie trzeba tego nosić ręcznie, młotek można wrzucić, ludzi przewieźć. No piękna sprawa, nie? Zobaczcie. Jest okej, nie? Okej? Okej. Okej. Mam nowy zawias zregenerowany. No, dużo lepiej jechało I auto. kurde, jest inny samochód, całkiem inna bajka. A my Ale- na szczęście przywaliliśmy bok dacha za metą. Za metą. No, Tak. Tak. Auto całe przeżyło, czy coś się urwało? Coś? Co tu? Dzieje się tyłem teraz. Halogen się uśmiechał? Uśmiecha się. Aha. Jak było? Jak traska? Superancka. Było szybko, dynamicznie, z błotem nawet. Kamienie były czat i skoki. Tak, to jest to. Zachowawczo. W obawie o paski, którymi walczyliśmy 48 godzin przed rajdem, pojechaliśmy tak na 40, może 50%. No ale skok był. No coś trzeba zrobić na koniec dla tych ludzi, prawda? Myślę, że troszkę efektów specjalnych na koniec było super. Ogólnie bardzo fajnie, przeszło bardzo gładziutko. Super. Powiem ci, Jacek, było szybko było. No było. Jak się podobało? Kurde, super. Było fajnie. No ciekaw byłem, jak nam się samochód będzie grzał, ale było ładnie. Właśnie chłopaki poprawiają zawieszenie z tyłu, bo się okazało, że sprężyny nasze już się zużyły i po prostu zawieszenie Podbijało siadło. trochę, widziałem, no. Tak, że całkiem siadło. Nawet przed prologiem zdjęliśmy koło zapasowe, żebyśmy mieli lżejszy tył. No jakoś było, tam nie planowaliśmy skakać, ale i tak sobie poskakaliśmy. Kamienie dobrze poszły, ogólnie fajnie, jakieś tam małe awarie typu oberwany łącznik stabilizatora i tyle. Także jest ok. A jak ci się podoba zaplecze, całe tu organizacja? Nie, no jest świetnie, naprawdę. Prysznice są kibelki, jest food truck, bardzo fajnie zorganizowany. Także cały kamp jest naprawdę na wysokim poziomie, jest super, tak powinno być. A jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie startowałem na prologu, zaraz będę startował. To tam na ciebie czekają wszyscy. To już? Tak, już. Sorry, ja muszę spierdzielać, bo zaraz będę startował. A tak? Nie, fajnie, trasa piździec i organizacja petarda. Chłopcy co nie byli i nie ma ich tutaj, to mogą żałować. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Jak traska? Jak się podoba w ogóle? Petarda. Ciasno, ale szybko. Będzie dobrze. Jeszcze 2 dni. Może trzeba zbudować, zobacz. Zajebiście! Lot of blessings piling up that I ain't even wished for. None left over for y'all. I'm locking the fridge door at the crib, cutting hits. I read through the catalog in the conclusion, no one's touching this. Just finished the maiden voyage, hopping off the Mayflower. Set up shot to kill them off, whatever to take power. Sing the boats, I'm at home. I'm selfish with the goals, I could give a fuck who try and get along. Way it is. Co się stało? Co tu się wydarzyło? Ja mu zikam do lewa. A, ty mu mówisz, a on jedzie? Igor, czemu się nie słuchasz pilota? Mówiliśmy o dziewczynkach. A, o dziewczynkach rozmawialiście? Tak. A, okej. Pięknie jest. No ja jestem zachwycony tu. Ja bym tu cały dzień siedział i sobie tak jeździł, góreczkę, dołeczek, testował, patrzył. No niesamowity ten wąwóz jest.
To są automatyczne wycieraczki w Polarysie. Proszę bardzo. Będzie gorzej niż było, ale się starałem. Teraz to już nic nie będzie widać pod światło. Teraz napluję, będzie dobrze. Czapką wyjdę. Mamy suchy papier? Nie mamy. Ten jest lepszy, nie podrażnia. Prawda czy nieprawda? Prawda. Trzymajcie się. Auto fajne, było fajnie.
on! Dzisiaj też tak spektakularnie będzie się kończył, dojeżdżał do mety? Nie, dzisiaj jedziemy zachowawczo, spokojnie, bez stresików. Ale to dołożyłeś jakieś obciążenie na tył, żeby nie podbijało? No, paliwa dolaliśmy. Super, powodzenia! Jak Ci się podoba na rajdzie? Co fajnie to zrobiliście, fajnie to wygląda. Dużo ekip jest, fajne teamy. Widać, że no, chyba to ma progres, nie? No właśnie, jak oceniasz progres, wiesz, jakby ten progres offroadu? No trochę tych aut nam przybyło, takich naprawdę typu przez 2-3 lata, ile? 5-6 sztuk takich fajnych naprawdę autek, nie? No więcej. I to idzie w dobrym kierunku, nie? Ścigania się, a nie topienia po dach, nie? Znaczy wiesz, no topienie też jest fajne, nie? Ale, no tak, ale jakby ludzie też czasami chcą coś innego i nie mieli możliwości się ścigać tak naprawdę na długich pętlach, żeby się pokazać. Prędkość jest większe show, tak? Tak. To podoba się? Podoba. Autko sprawne? Sprawne. Sprawne. Bartek? Co jest? Niesprawne. Jesteś, gacie, masz już No mam białutkie skarpeteczki i teraz szukam, gdzie są moje mokasyny. Pożyczałem piwczar, mam. Mam i trytkę zaciągniętą na fest. Fajne masz klapki. Ja mam wszystko fajne. Tak, no dzisiaj startowaliśmy rano o 8. Mieliśmy 2 godziny na przejechanie pętli, 11 km. No udało się ją pokonać aż 5 razy. No auto dostało wpiernicz, my też fizyczny, no i się szykujemy na następną rundę, która jest za 3 godziny. My akurat nam się udało przejechać bez żadnych awarii, więc fajnie, walczymy dalej. Udało chyba się zrobić 4 czy 5 kółek. Mamy nadzieję, że to da jakiś wynik na koniec. Broken prop shaft on the front. Down in some, yeah, what's it called? In some Roots. Yeah, the on roots. trees. The roots on the trees. So yeah, we'll get back to pit and we'll fix the car again. Trochu se popsula nádobka na Fridex. Zobacz, Łukasz. Urwało się? Troszkę. Naprawi. To jest z jakiegoś Volkswagena albo Passata. No już po. Jak trasa? Bardzo fajnie, powiem Ci. Szybka, nawet się nie kurzy. Można się pościgać. Łąka jest bardzo fajna, powiem Ci, tam jak ona na pełnym otwarciu, no to jest, powiedzmy, przy samym końcu można frunąć, bo się koła prawie odrywają, ale trzeba wyhamować do zera. No powiem Ci, bardzo fajnie. Kurczę, jak otworzysz, pojedziesz, no i las, no i w końcu jest wąsko. Ultra sobie jadą bokiem, my jedziemy sobie swoim bokiem, każdy jest zadowolony. No powiem Ci, że bardzo fajnie. Teraz prysznic, krótce. Opłukałeś się z tym wszystkim, te wszystkie syf ze siebie spłukałeś, teraz możesz za chwilę, kurczę, odpocząć, nie? No i teraz zaraz pójdziemy popatrzeć, jak chłopaki następną rundę jadą, tak? My swoje wyjechaliśmy, runda jest ok, auto w miarę, wszystko powinno być ok, więc ścigamy się dalej, nie? Bardzo fajnie, podoba mi się. Pech, wał przed samą metą uwalony, także zaraz się naprawimy i czekamy na drugą rundę. Super. Naprawdę bardzo fajny rajd, można się wyjeździć, kurde. Polecam. Michał, jakie masz zadanie? A, bo my to kręcimy. Tak, to film jest. Jak ja mam to zadanie? Tak. Generalnie jestem modelem wynajętym przez Łukasza. Zobaczcie, jakie ładne ma to ciałko. Ponieważ jest to impreza typu body positive, więc nie oceniamy ani, że ktoś jest staruchem, że jest zarośnięty, siwy. Nie, po prostu każdy może wziąć udział w tej imprezie. Czy ma trochę więcej kilo, czy mu trochę brakuje, absolutnie bez problemu. Bez rąk, bez nóg, kto tylko ma ochotę, może startować. Łukasz jest za to odpowiedzialny, on jest naszym oficerem do spraw równości międzypokoleniowej. No i cóż. Lecimy zaraz. A tak naprawdę to Michał jest odpowiedzialny razem ze swoją córką Oliwcią za biuro i za line-upy. Zobaczcie, auta się ustawiają do szeregu, trzeba je wypuścić w odpowiednim czasie, bo mamy tu wszystko punktualne. Dobrze, to skoro już na poważnie to teraz opowiadamy, to tak, ja jestem odpowiedzialny za line-up, czyli ustawienie, po polsku nazywane prestartem, ustawienie samochodu we właściwej kolejności do startu. Natomiast chwilę później, Oli, wchodzisz na scenę. Chwilę później na linii startu stoi Oliwka, która zgodnie z godziną zapisaną w liście startowej wypuszcza samochody na start. No i to jest nasze zadanie. A karetki już jadą na swoje miejsca, żeby pilnować bezpieczeństwa naszych zawodników. Proszę nam się tu przedstawić, powiedzieć, w jakiej klasie jedziesz, jak Ci się podoba? Cześć, jedziemy z mężem w klasie sport, jest naprawdę świetnie. Bardzo mi się podoba taka formuła ściganie, a nie wyciąganie się i taplanie w błocie, naprawdę rewelacja. No,
Zjedliśmy porządne śniadanie, wypiliśmy po dużym Red Bullu. Mamy nadzieję, że damy radę. Żeby tylko samochód nie klęknął. Wypiliście po dużym Red Bullu od naszego sponsora, co tutaj roznosił, czy sami z tym? Wczoraj nas uraczyli Red Bullami, dziękujemy bardzo. Dzisiaj ich po prostu jeszcze nie widzieliśmy, więc musieliśmy wypić swoje. Jak jest? Zajebiście! Red Fox! Red Fox! Red Fox! Red Fox!
and it's hot. We are struggling with the heat. We have to back off throttle all the time. Urwaliśmy amortyzator i jak wyskoczyła sztyca z amortyzatora, to rozwaliła przewód hamulcowy, zabrało nam hamulce. Dziękuję, do widzenia. Jedziecie dalej? Tak, jedziemy. Tylko że wiadomo, jesteśmy ile? 4 kółka do tyłu, bo tak średnio 5 kółek robiliśmy. Jak się podoba? Petarda, naprawdę fajnie. I to pole jest fajnie, wiesz, bo tam się bujasz, wiesz, ponad setkę, 130 i w końcu jest wentylacja odpowiednia. Nie? Także rewelacja, trasa super. A jak ogólnie tak patrzysz na organizację i na ten cały przedsięwzięcie? Wiesz co, widać tutaj ogrom pracy włożony przez organizatorów. Widać, że też poszedł odpowiedni budżet, żeby to ogarnąć. Także jakby poziom jest naprawdę wysoki. Chyba jeszcze nie byłem w Polsce na takim rajdzie, także naprawdę rewelacja. Kurwa, nie będę tego nosić. Tylko wy nie popsujcie świetnika, żeby musiał płacić. Jeszcze, najlepiej. Co się stało? Skrzynia kaput? Tak, skrzynię rozbieramy. Naprawiacie? Tak, naprawiamy, ale nie pojedziemy teraz na pewno na tą popołudniową, ale postaramy się, żeby ogarnąć to do jutra i jutro jechać dalej. Trzymajcie się. Proszę mi świetnika tylko nie poniszczyć. Dobra, spoko. Generalnie zajebiście, naprawdę zajebiście. Jestem wyjeżdżony po pierwszym hicie, a jeszcze 3 przed nami. Fajnie, co dla mnie tutaj, jak tam kogoś doganialiśmy, sygnał, za chwilę zjechane, nie było walki, nie było nieczystej gry, nie? Utrudniania. Także, super. Tym wszystkim, którzy zjechali, nam dzięki. Super, trochę już się zaczęły wyjeżdżać dziury, ale tam taśmują na bieżąco poprawki jakieś, żeby się dało minąć, a tak to ekstra. Fajnie się jedzie, co prawda kurzy się strasznie, ale coś tam widać. Jedziemy. Nie popsuci, także myjemy i jedziemy. Too bad, it's getting quite dug up out there. So yeah, heat 2 for the day should be quite interesting, but let's see. Co się wydarzyło? Super, ale nic, ostatnie 3 km Łukaszowi zaczęło robić się trochę słabo, narzekał na to, że chce wymiotować, no i dostał duszności, ale jak już przejechaliśmy tą linię metra spokojnego, podjechaliśmy pod kamp, Łukasz wyszedł z samochodu, siadł sobie, za chwilę podchodzę, patrzę, Łukasz zszedł mi, nie? Musiałem go ocucić, zaraz podjechała Offroad Rescue Team, nasza ekipa medyczna, teraz akurat musieli wsparcia uzyskać pogotowia, ale będzie dobrze, ciśniemy dalej. Jak się w ogóle podoba na tej imprezie? Super, super. Będą na pewno przy drugiej turze, a na pewno przy trzeciej problemy z 2 podjazdami. Bo się robiły mega koliny, ale tak się da radę wdrapać. Panie Karolu, co to za taka piękna sztuka jazdy? Mówisz o tej świecy, którą zrobiłem? O świecy, w ogóle o wszystkim. Nie wiem, jakoś chyba nie mam dnia, ale to pomału. Jak w ogóle? Nastawienie przed kolejnym kursem? Nastawienie ok, ale tak jak mówię, jakoś nie mogę tempa złapać. Myślę, że się może rozjadę w końcu i będzie lepiej. Jak panowie? Przed drugą rundą? Tak jak przed pierwszą, chcemy pojeździć. Jest fajnie, żałujcie, że was nie ma.
To się zweryfikowało? No niestety, takie kurwa życie offroadowca. Wiesz co, w drzewo uderzyłem. Zepsuł mi się stabilizator z tyłu, pękł łącznik i mnie wyniosło na zakręcie i uderzyłem w drzewo. No i urwaliśmy zwrotnicę, połamała się na 3 części. Na szczęście Juri nam przywiózł drugą, no i składamy. Liczyliśmy na to, że jeszcze dzisiaj, chociaż nie wiem, ze 2 kółka zrobimy, no ale nie zdążymy, nie ma szans. Ale naprawiamy, jutro będziemy dalej jeździć. Skrzynia się zablokowała. No i co? Wymieniacie na drugą, czy naprawiacie tą? No, składamy z 2 jedną. I przy okazji to jakiś tam reduktor, jakieś luzy wybite, nie? Myślę, że jutro wystartujemy. Bardzo fajnie, tłusto. Tłusto? Tłusto. Podoba się? Bardzo się podoba. Jak zawsze na Kingu jest... jeździmy. Przyjechałem auto umyć chłopakom po rajdzie i ogólnie serwis, nie? Jest co robić? Nie ma tragedii. Parę jest takich mankamentów, pierdół, ale nie ma co robić jako mechanik. Tylko że chłopaki jadą bardzo zachowawczo, nie? Powoli, swoim tempem i wynik jak będzie, to przyjdzie sam, nie? Jak się podoba? Bardzo fajnie. Jest mega zajebisty rajd, że tak powiem, nie? Organizacyjnie jest petarda, jest wszystko co byś nie chciał, nawet co można po odcinku auto przyjechać umyć, nie? Także no jest fajnie, trasa jest fajna, ułożona, szybciutka, także jest co robić, jest co jeździć, nie? Zresztą tu na Elblągu jest potencjał naprawdę gruby w terenie, nie? No i widzicie, znowu nieurodzaj. Przy drugim hicie zrobiliśmy znowu jedno okrążenie, na drugim tym razem pękła nam chłodnica oleju hydraulicznego, straciliśmy cały olej. No wiadomo, brak kierowania. No i stoisz i kombinujesz, czekasz na pomoc. Przyjechali chłopaki do nas, nasi mechanicy z nowym przewodem, minęliśmy uszkodzoną chłodnicę. No ale trwało to tyle, że niestety tego drugiego kółka nie dojechaliśmy, także... 9 minut nam zabrakło. Tak, na razie póki co nie urodzaj, ale co jest fajne, że jak już jedzie, to jest taka przyjemność, że naprawdę no mega przyjemnie, mega dobrze. Jaki plan? Naprawiamy się dzisiaj, szukamy chłodnicy nowej, no i jutro wyjeżdżamy. Jutro dalej walczymy. Walczymy dalej, no mam nadzieję, że już jutrzejszy dzień przynajmniej nam pozwoli skończyć te 2 hity bez jakichś problemów, żebyśmy mogli nadrobić chociaż kawałek straty do czołówki. Hard for me anyway. Zobaczcie, tam impreza, a tu co? Serwis. Co będzie? Prostowanko. Prostowanko. A prostuje się Tomek? Was pokażę. Gdzieś jest Cio, pokaż. Gdzieś, nie wiemy dokładnie, gdzieś tutaj pewnie w tym miejscu, ale dlatego, że wahacz pęknie. O panie, przełożony, plaster, szczypce. Kaszmana gada, dokładnie. Operacja się udała? Pacjent nie przeżył. Jak zawsze Łukasz kręci, Ty. głowa traska na gaciach, nie? Ty, to nie ten amortyzator prostowaliśmy. Ja się śmieję, bo drugi trzeba wyjąć z auta. Teraz, wszyscy ręce. Ręce w górę. Ręce w górę, skaczcie do góry, jakie góry. Co tam, Kuba? Podziałałeś coś? No, mam nadzieję, że pojeździmy dzisiaj. Bo jak na razie to mogę zdradzić komuś sekret, jak wydać kupę pieniędzy i nic nie pojeździć. Znam przepis, kurwa. Nie, dzisiaj mam nadzieję, że pojeździmy. Wczoraj się zreparowaliśmy w nocy, przedniej blokady nie ma, zmielona. Jedziemy dzisiaj na Taś-Tasiu, żeby nakręcić kółek. Taki przepis na dzisiaj. Jak się uda, zobaczymy. A gdzieś wczoraj byliście, co ten wał robiliście, czy co tam się wydarzyło? Był przespawany element. Najsłabsze ogniwo tego auta to jest wał na przedni most, który był zrobiony troszkę z papki ryżowej. Teraz jest troszkę mocniejszy. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Dobra, nieważne. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Że wał docelowo będzie wyprany, przerobiony całkowicie, przeniesienie napędu naprzód. Tak mówię, najsłabszy punkt auta do przerobienia. Co kibicujecie? Chcecie poglądać? Jak się podoba? Bardzo nam się podoba. Pierwszy raz jesteśmy na takim rajdzie takiej klasy samochodów. Jest to niesamowite wrażenie. Ogólnie robi to naprawdę kosmiczne wrażenie, jak ten rych silników, te przeszkody, jakie proponują samochody bez żadnych problemów. To jest
niesamowite ogólnie. Tak? Potwierdzasz, co mówi tata? Prawda. Ale chyba w jakimś motocrossie jeździć albo coś, nie? To tak, czy nie? To koszulkę masz? No nie chce się. Nie. Jeździ na żuż. A, żużlowcy, okej. Na krosie też trenuje, ale oficjalnie trenuje żużel. To bardzo blisko, też wiesz, trochę terenu, nie? Tak. To bawcie się dobrze. Wy też. Dobrze. Fajnie? Ja to lubię takie klimaty, ale sama jak odpatrzę, to bym pojeździła. No właśnie, czemu nie jedziesz? Co? Czemu nie jedziesz? Może za słabe jeszcze trochę. Następnym razem, tak? Następnym razem. This is my time to break. This is my time to rise, take a piece of that cake. This is my time to eat, I was given a taste. I was too small to see, now I got what it takes. I got all that I need, I got all that you want. Writing is on the wall, I ain't changing no font. I ain't shouting no more, ain't got nothing to prove. In the end of the day, all that's left is the truth. Opona! O! Opona chyba jebła. Ja lecę po koło, nie?
Wiesz, takim utartym szlakiem jadą, nie? Wiesz. build it from the ground. Now I see what's up. Elevate, my skin is tough. Drank it from the fountain, knowing I would never get enough. It was rough, all you thought I had some love. Eyes wide shut, I'ma get you back in line, get you back in touch. Where I am doesn't fit into your box. Taking my shots, giving it all of my hearts, knocking it out of the parks. I'm in the light, used to be covered in darks, throwing it everywhere, didn't have nails in my darts. Do what it takes till it hurts. I know it's hard, but I know it's worth it. Where I am doesn't fit into your box. Taking my shots, giving it all of my hearts, knocking it out of the parks. I'm in my lane, don't be in shock. Embracing the end, it's a part of the block. I'm building my legacy up from a block. It's time to go up, so you ready or not. Powiem Ci, że polataliśmy trochę, ale zlądowanie było gorzej, wiesz? No cóż, no, tak to bywa, ten sport. Rolka przodem była. Ale co, to na jakimś prostym odcinku, czy gdzieś? Prosto dupę podrzuciło. Tak, tak. Przeszliśmy przodem, stanęliśmy na boku. Juri, dzięki za pomoc w postawieniu się. Sprawdzamy, bo oczywiście oleju trochę ubyło. Hamulcy nie mamy. A tak strukturalnie samochód ok cały. Bardzo ważne w tej imprezie dla nas było odpowiednie zabezpieczenie tej trasy i odpowiednia komunikacja z sędziami. Na tym obszarze jest problem z komunikacją radiową, więc używamy do tego WhatsAppa i mamy taką grupę, gdzie są wszyscy sędziowie i karetki, no i generalnie wszyscy organizatorzy. I wyobraźcie sobie, sprawdza nam się to bardzo fajnie. Dosłownie co kilka sekund każdy sędzia podaje, kto przejeżdża przez punkt sędziowski. Mamy tych punktów około 20 i wychodzą tutaj wszystkie informacje. Jeżeli jakaś załoga stoi, od razu jest oflagowana. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, jest informacja. Na przykład mamy taką informację, że jeden z zawodników prawdopodobnie czuje się słabiej, no to od razu idzie z punktu do punktu, sędzia informuje, czy przejeżdża ten punkt. Że w razie jakby nawet zasłab czy cokolwiek, to jesteśmy w stanie szybko zareagować. Jest to bardzo ważne, bo teren jest duży i w przypadku na przykład, nie wiem, jakiegoś wypadku czy zasunięcia zawodnika przy straty przytomności na trasie, no to mamy bardzo szybki czas reakcji, żeby do niego dotrzeć i puścić tam karetkę. Także no naprawdę super nam się to sprawdza i w ogóle bardzo dziękuję wszystkim sędziom, że uczestniczą w tej imprezie, nam tu pomagają, bo bez nich ten rajd by się po prostu nie odbył. Także dziękuję. Okay. Stracili sterowanie i olej muszą dolać, bo auto nie ma sterowania. Good luck! Także awaria go nie awarię pod koniec rajdu, już ciśnienie większe. No i tak to jest właśnie. One more! Yeah! Who was it? Tough. Yeah, it's tough out there. It's getting quite dug out and the changing in the course is getting quite hard to keep up with, but yeah, it's going quite well, so one more heat.
wydarzyło? Tylną główkę urwaliśmy, najpierw próbowaliśmy dokończyć okrążenie na samym przodzie i rozjebało, urwaliśmy przedni przegub, zginął całkiem napęd. Mamy godzinę czasu, żeby się postawić na nogi do następnego wyścigu. To tylko tylnia czy przednia też? Przedni przegub, tylna głowa, to na pewno, a co więcej to zobaczymy. Ale ogień był, nie? Gdzie? Nie widziałem. Na trasie, kurwa. Było dobrze, było dobrze. No niestety, Pimpek musiał pokazać humory, szybko się naprawiamy, lecimy dalej. Co się wydarzyło, Igor, że już nie jedziesz? Jedu. Silnik se popsuł. Wszystko se A jedziesz popsuło. dalej? Nie jadę. Już nie jedziesz? Jadę do Pragi. Do Pragi. Jak się podobał? Fajny rajd, bardzo fajny. Ciężki czy raczej taki, wiesz? Chyba było co robić, nie? Nie za dużo ciężkiej, ale samochód powinien być mocny. Na taki szybki rajd to musi być mocny. Super, wszystko było super. Organizacja super, media super, wszystko super. Tylko mocniejszy samochód. Co się wydarzyło? Możesz zgasić? Co się wydarzyło? Niestety walczyliśmy całą noc do, nie wiem, 3-4 rano, żeby poprawić łożyska, które wczoraj się wysypały w zasadzie w każdym kole. Nie mieliśmy łożysko zwrotnic, nie mieliśmy takich części zapasowych, więc takim domowym sposobem próbowaliśmy to naprawić, pospawać, zabezpieczyć, żeby nie wypadały. Natomiast no, wczoraj łożyska zostały tak zniszczone, że no, nie wytrzymały. No i niestety nie jesteśmy w stanie. A jak ogólnie auto jedzie? Bo tak z zewnątrz zajebiście widać. Łukasz, jak jedzie to auto, to robi takie po prostu wrażenie nawet na nas, że my jesteśmy w ciężkim szoku, że można takie tempo tym samochodem windować i dodawać. No jak widać, no nie wytrzymały te łożyska, ale to też był błąd konstrukcyjny, który po prostu musimy naprawić. No ale nie, po prostu poezja, naprawdę poezja, to jest inny świat. Jak impreza się podoba? Bardzo. Trasy przefajne, szybkie, techniczne. Urozmaicone przede wszystkim. Tak, jest i gładko, są i podjazdy, przeszkody takie, że nawet trzeba się momentami pewnie podciągnąć. To jest wszystko co trzeba. No teraz elegancko. Zrobiliśmy pełen plan, który mieliśmy zrobić. Jeden czas mieliśmy chyba coś koło 18 nawet, czyli tak dosyć dobrze. Teraz to się wyjeździła. Dwa ostatnie kółka widziałem, że trochę była zmieniona trasa na podjazdach. Ogólnie petarda, coraz szybciej, coraz weselej. Oczywiście nasze ulubione zakręty, czyli Ciasny Wiesiek, Kabanos, Taniec z Gwiazdami. Mamy wszystko opisane. Chyba trochę błota było, nie? Nie, już na ogół. Już niech się urwie co chce, naprawimy, pojedziemy dalej. Ale idzie jak rakieta. Jak się podoba? Pięknie. Jak ci, co tu ich nie ma, nie będę brzydko mówił, ale wiadomo o co chodzi. A jak tak oceniacie organizację tej imprezy? Wczoraj powiedziałem dla Krakena, niech zadzwoni do niektórych i powie, że zna ludzi, którzy potrafią organizować rajdy. Wiadomo o co chodzi. Piździec, wszystko jest petarda. Ja jestem mega zadowolony. Oczywiście to moje skromne zdanie. Tak? A twoje? Jakie jest zdanie? No co, dzisiaj pilot to tak naprawdę miał jeden podjazd, ale nawigacji do spamiętania 11 km, no to jest kupę roboty i tak dalej, no. Z Damianem pierwszy raz, więc się docieramy. Mam nadzieję, że na koniec pierdolu nie będzie, no. Tej Kuba chyba jedzie, co robicie? Auta się weryfikują. Powiem ci, że prosiak na plecy bierze te 3-tonowe ultrasy, kurwa, i targa je tutaj na bazę, także jest to robić. Ale myślę, że nie odpadną mi kółka do końca. Ale taka grupa, piękna sprawa, nie? Komunikacyjna. Tak, nie? no i dzięki temu mamy na bieżąco kontakt. Ale to wszystko dociera do nas, do nich pięknie. Nie wiesz gdzie, słuchajcie, gdzie są kluczyki od mojego Jeepa, nie wiem. Słyszycie? Trzeba znaleźć kluczyki od Jeepa, zapraszam. Bardzo fajnie, już powiedzmy coraz mniej aut przetaśmowane. Auto jest krótkie i takie strasznie porobili, powiem ci, doły, że my jedziemy po prostu jak żabka. Mówię, aby było dłuższe, to może było lepsze. Nie nabierzemy za dużej na prędkości. No chyba jest dobrze, no. Umyte auto, jedziemy na drugą partię, podenerwować ludzi, pościgać. Myślę, że jeszcze dokręcimy tam z 10 kółeczek. No nie 10, no 6 kółek jesteśmy w stanie, wiesz, dokręcić, abyśmy jechali cały czas na pełnej piecie, tak? No teraz myślę już spokojnie, no.
Także jest fajnie, aut coraz mniej, więc można już powiedzieć, no trasa jest bardzo fajna do pojeżdżenia, do pościgania się i oby dojechać, bo już auto naprawdę co jeden jedziemy, to widzimy auto, które się po prostu nam popsuło, tak? Także mi się wydaje, że będzie dobrze, no i ciągniemy dalej, tak? To mi nasi cyrkowcy słynni. Co tam się wydarzyło znowu? Wiesz co, omijaliśmy Kamila Kozłowskiego i pomyliliśmy się w tym omijaniu o 10 cm i nas sunęło na bok, ale to żadna figura, drobnostka. Jak tam, panie kolego? Bardzo fajnie. Mała awaria, ale jedziemy dalej, nie? O to chodzi. Myślę, że coś wyjeździmy. Fajnie jest, naprawdę. Jest dobrze. Szybko. Chodźcie, bo tu głośno jest strasznie. O, wyłączył. Jak w ogóle podoba ci się na tej imprezie? Podoba mi się bardzo, zajebista organizacja, zajebiste trasy. Szybko, jeszcze tak szybko nie jechałem z motą po terenie, więc jest naprawdę super. Serdecznie wszystkich zapraszam tutaj. A jak wam idzie? Dobrze idzie. Nie ma tam za bardzo awarii, więc idzie dobrze. Cały czas jedziemy swoim tempem. Kurde, niestety reduktor się skończył, wałek, ale zaraz będziemy, kurde, testować. Może się uda, może coś z tego będzie. Działamy do Męczy! A to tam? Nas męczy! No jesteśmy mega zmęczeni, ja jestem okropnie zmęczony, ale jeszcze próbujemy atakować, bo mamy szansę na podium, więc szukamy tokarza, będziemy musieli pospawać wałek zrobić. Powiedz mi, jak ci podoba ta impreza? No jeździsz po tych imprezach, jak można porównać do czegoś? Powiem ci, że bardzo fajnie zorganizowana jest. Podoba mi się mega, że trasy zmieniacie, nie? Że jeżeli jest korek, od razu jest reakcja, jest zmieniona trasa, przytaśmowana to jest petarda, bo no nie dajemy rady jechać po tej trasie, same są trasy, się zakopujemy non stop, ale jest fajnie, idzie się pościgać, nie? Kultura na trasie jest, każdy każdemu zjeżdża i polecam każdemu, bo jak ktoś chce się wyjeździć i się zmęczyć, to polecam. Ładny taki. Nic nie wydarzyło, wiecie co? Mamy u Red Foxów dobry klej do takich rzeczy. Tak, my wiemy, u Red Foxu jest wszystko. Tak, nie ma takiego serwisu w Polsce, żeby było tyle rzeczy, co u Red Foxu. Tam jest wszystko, naprawdę tam jest wszystko. Piweczko, dziewczynki, nalewacze. Kamerka jest. Potrzebuję jakiegoś wkręta grubego. Wkręta grubego? Nie mamy takich. No. Jak? No jedziemy. Z wielkim kurczę bólem, ale jedziemy. No cały czas próbujemy, byliśmy przecież na serwisie. Urwał się przedni wał, zrobiliśmy, naprawiliśmy. Wyrwał się cały amortyzator, skręciliśmy na pas. Jedziemy. Naprawimy się teraz i dalej jedziemy, bo przewód od wspomagania się wypiął, grzecznie mówiąc, wywaliło cały płyn i zmontowaliśmy. Teraz dorobimy to tak jak ma być i jedziemy dalej. No Juri, ogień na tłoki. Ogień, ale nie daje. Cały czas coś. No tak. Ale spokojnie. Walczymy do końca. Właśnie jedziemy. 2 kół na tak zamontowanym amortyzatorze. Na pasie? Tak jest. Ale jeszcze zdążyliśmy chłopaków postawić z numerem 47. Po rolce. Pomogliśmy, zadowoleni pojechali. Tak, podziękowali nawet w filmie. Także elegancko. Działamy. Jak? Dobrze. W końcu przejechaliśmy bez awarii, więc dobrze. W dobrym serwisie roz. Dobra, bo Alek przyjechał, kurde. Wczoraj siedzieliśmy, serwisowaliśmy to o 1:00 w nocy i naprawiliśmy, usunęliśmy wszystkie usterki, które były i zagrażały temu, żebyście nie pojechali. I w tym momencie dzisiaj była piękna, płynna jazda od A do Z. Dzięki temu, że... Przestańcie słuchać pierdolenia czesanego. Dziękuję. Myślisz, że będzie dobrze? Nie wiem, pół na pół. Zrobiliśmy co mogliśmy. Jeśli wałek w skrzyni walnął, to nie jesteśmy go w stanie tak szybko naprawić, nie? Ja mówię! Co tu się stało? Jak do tego doszło? Szybko. Pierwsze uderzenie na kamieniach, tam się chyba naruszyła konstrukcja, zmieniliśmy koło, pojechaliśmy dalej, a potem się pocałowaliśmy lekko z drzewem, nie na tyle mocno, żeby się to urwało, ale się urwało, więc dziękujemy, skończyliśmy. Jak się w ogóle impreza podobała? Tak powiedz w skrócie, jak ci podobało? Szybko, trochę błota, sporo fesz, podjazdy, zjazdy,
warto przyjeżdżać, warto jeździć, warto się ścigać, naprawdę. A jaki plan na załadowanie auta? Plan jest taki, że dźwigamy prosiaczkiem przód do góry, tyłem najeżdżamy, asekuracją będą się wciągać na lawetę, a ja będę razem z nimi wnosił go na lawetę. No już raz to się sprawdziło, zobaczymy jak tym razem pójdzie. Pogięłem rury, zobacz jak moje rury wyglądają, jak się lina potrafi wziąć, słuchaj, w ten. No, zobacz. Patrzcie kto idzie. Piwkiem w ręku w końcu, nie? Po tylu dniach walki. Takim upale. Co panowie się stało? Przedni dyfer teraz. Przedni dyfer? Cały czas coś. Kurde. Pech nas nie opuszczał. Ale dobrze staraliśmy szło, nie? się i dobrze szło. Ale... Bardzo szybko jechaliście, mogę powiedzieć nawet, nie? Także wiesz. Bardzo szybko. Formuła super, bardzo się podobała. Pięknie radzik zrobiony. Mamy, jak to się mówi, nadzieję, że będziemy jeszcze raz w takim rajdzie startować. Nie? I bez tych awarii oczywiście. Tak? Okej, nie? Oby tak dalej, to będzie naprawdę dużo. Zapraszamy wszystkich, żeby przyjeżdżali i naprawdę jest warto. Gaj? Jak oceniacie, wiesz, no przeprawowcy, tak? Wiesz, cały czas przeprawa, tu było zupełnie inaczej. Jakie wrażenia, jakie odczucia, wiesz, po takiej ścigance? Fajna formuła, tym bardziej tym samochodem, nie? On robi robotę. Tylko, że no pecha mieliśmy, się psuł, ale żeby miał kasę albo sponsorów dużych, no to byśmy przeskoczyli, tak nie? jest, no. To szukamy sponsorów, tak? Szukamy, oczywiście. Tak. Nie, od razu wyczułem po 2 kółkach, że Juri się wczuł w ten samochód i tylko tak powiedziałem mu, żeby za bardzo się nie rozpędzał, żeby to tak troszeczkę było tak, wiesz, z lekkim takim hamulcem, ale naprawdę to jechało, nie? To jechało i tak jak mówiłeś wcześniej, że te czasy naprawdę kręciliśmy bardzo fajnie, nie?
Na zdrowie! Na zdrowie! Yes. Exactly. Red Bull! Jedziemy! Finish? No. Broken diff. Rear diff's gone. Daj przebitkę. Oh fucking shit. Co to się mi stało? Koniec! Tylny dyferencjał się popsuł. Number one. Number one, yeah. Come on, boys, just get in for a photo. Come on, guys, go on. Couldn't do it without you two. Yeah, good. Any problems on the track, you sort it out quick. Resolved. Wow. Okay, let's go for a wash up there. Yeah. It's not a bit longer, but anyway, yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you very much. Good event. Bloody is, yeah. Plenty on. Później kolejny trochę bliżej sobie, nie? Załóż, zakładaj mu Fischera. It's no official, but you've got a second place. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. It's no official, but you've got a second place for now. We'll see. It's a cool race. It's a tight and fast track. All day we have been struggling with heat issues, so we have been looking at the road and the temp gauge, and we couldn't go any faster than this, but it worked okay. We kept it running all day. We nursed her home. Zakończenie niesamowitego rajdu, daliście popis. Proszę bardzo. Kierowca, co byś częściej do nas przyjeżdżał, żeby Tak. Ci się podobało jak najbardziej. Dziękuję. Było super, zapraszamy na kolejne edycje, jeśli się odbędą. I niech polskie środowisko spróbuje takiego czegoś, takiej formy rajdu. Super było. Ciężko, ale trzeba było wytrwale jeździć do końca, żeby samochód wytrzymał. No 2 gumy teraz, ostatnia runda, ale udało się, dojechaliśmy, koło pożyczone, jest dobrze. No wyjeździliśmy się, powiem Ci, super, mogliśmy się pościgać, otworzyć ile się dało, powiedzmy, na tej łące. No mega, szybko, fajnie, technicznie, wyjeżdżone, jedziemy dalej. No i czekamy na następną imprezę od Was. Dziękuję za ukończenie rajdu. Miejmy nadzieję, że nie był za łatwy dla Was. Także to jest taka nasza mała pamiątka dla Was. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dzięki jeszcze raz, że w ogóle przyjechaliście z tak daleka też. Słuchaj, na fajny rajd przyjedziemy jeszcze dalej. Słuchaj, będziemy za Wami oby jeździć, tak także dalej. nie ma problemu. Oby tak dalej. Cieszę się bardzo. Dawaj, prosimy. I zdjęcie. Dobra, czekajcie, z daleka. We cannot start! Okej. Take off the helmets. Det er næsten snydsamt for jer. Super, wyjeździliśmy się. Jutro dopiero będą zakwasy, jutro dopiero będą problemy, ale dzisiaj się bawimy, dzisiaj jest radość, jest zajebiście. Wiesz co, no super, no, dosyć szybko, no dużo nas to kosztowało jakby wysiłku, wiesz, i dużo przygód, nie? No ale fajnie, no świetny rajd, jednak kilka dni daje w kości, ale no super, bardzo fajnie. No tak naprawdę ostatni hit, ten 2,5 godziny, dopiero bez żadnych przygód, w miarę szybko. I z tego ostatnich 2,5 godziny jestem naprawdę zadowolony, bo poprzednie wypadki, przypadki, no cóż, tak się też zdarza, nie? Także jest jak jest. No jesteśmy zadowoleni, ale rajd rewelacja, oby więcej.
bardzo dziękuję, ukończenia rajdu. również dziękuję po prostu za- tak mały, dzielny samochodzik, kurczę, ekologiczny, bo to widać wszędzie, Euro także... 6. Że on nic nie spali, 5 litrów. Jak było? Bardzo fajnie, dziękuję dziękuję za za wszystko. naprawdę fajny rajd, za mega organizację. No i co więcej, no oby takich więcej. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Żebyście mieli pamiątkę, że takie rzeczy się odbywają w Polsce i będzie, mam nadzieję, wszystkiego dobrego, słuchajcie. A my dziękujemy, że możemy być i powiem Ci szczerze, że impreza, no ja już tu mówiłem, niech chłopcy żałują. Za rok ściągniemy ich wszystkich, bo piździec. Jak Ci się podobał rajd? Zajebiście było. Naprawdę, polecam wszystkim. Panowie, kaskę proszę zdjąć. Red Fox! Się bokiem, Red Fox! Już, przepraszam cię. Red Fox! Red Fox! Red Fox! Gratuluję zakończenia rajdu, fantastycznej zabawy, fantastycznej gry, jaką żeście robili, naprawialiście się, jechaliście i współzawodnictwa z innymi zawodnikami. Niesamowita rzecz, to takie małe podziękowanie dla was. Wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz tak samo dzięki za również, super zabawę. w ogóle za całą ekipę. Dzięki wszystkim. Bartek. Dzięki, kurwa. Dzięki, Krzyku. Red Fox! Red Fox! Red Fox! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Proszę! Red Fox! Red Fox! Red Fox! Red Fox! Red Fox! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Dobra, pomożemy! 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 Teraz Kuba, marsz pogrzebowy. Dobra? Wysiadamy, panowie. Moje gratulacje, dojechaliście do końca. Nieważne jak, ale dojechaliście. Dziękujemy, że przyjechaliście na ten rajd, który z taką pasją stworzyliśmy i zapraszamy Cię na kolejną Zawsze edycję. można nas liczyć. Dzięki. Darek, Twój debiut też był zajebisty. Dzięki. Musisz po prostu na dzień dzisiejszy zacząć trenować. Jak było, Kuba? Jak Ci w ogóle oceniasz? Zajebisty hit. Zrobiliśmy ile? 6 kółek? Płynnie, czasów nie znamy, ale płynnie się jechało, fajnie. Ostatnie było, wszystko na czerwono się świeciło z temperatury i była szybka decyzja, jesteśmy głodni jeszcze jednego odcinka, no i zagotowało się chyba wszystko. Życie, cóż tu więcej dodać? You are first and the youngest person in our the country which is driving that big car. That's why we're very proud you come here and you very, very welcome to our the country. Thank you for finish beautiful race. You're amazing. Thank you. Thank you for coming to our the country. And I say everybody came with you guys. Thank you so much. Dla Was pewnie najłatwiejszego w Waszym życiu, ale powiem Wam szczerze, każdy rajd jest inny, wobec tego dziękujemy, że przyjechaliście i zapraszamy na przyszłość. Dzięki. Takie małe nasze podziękowanie, żebyście mieli pamiątkę od nas. Dziękuję Wiadomo, również. nie Myślimy, jest to- że naprawdę, że będzie. Kolejne Będzie. edycje będą. A my dziękujemy za Wariaty. super organizację, także fajnie było i wyjeździliśmy się naprawdę i naprawiliśmy się też tak samo, naprawdę. Tyle, że Największe szok. wariaty, jakie tutaj jeździmy. Dzięki, super. Walka do końca. Dziękujemy, że... Walka do końca. Dziękujemy, że dzięki Wam również ten rajd się odbył, także podziękowania. Co kurde całokształt, chłopaki, Dzięki. ja pierdzielę. Dzięki. Takiego Wielka teamu Naprawdę. i takiego robota. zespołu to w życiu byśmy się nie spodziewali. nie poddajemy się. Nigdy. Tak jest, do końca. Panowie, naprawdę. Urwało się koleso! Ten się wyjął jeszcze, bo... O ja dzięki. Po prostu jeden. Zdejmij kaskę. Wyłącz silnik, możesz? Koleso się urwało, no. Nie, kolesa nie. Stal nie wytrzymuje u nas. Panowie,
Gratuluję ukończenia rajdu. Dojechałem do mety. Dojechaliście do mety. O własnych siłach. I to się ceni. Super. Bardzo dziękujemy, że do nas My również przyjechaliście. dziękujemy za super rajd, naprawdę. Tyleś kilometrów, że się dla nas nałożyli. Wymęczony. Super. Ja wam powiem tylko tak, do następnego, kurczę. Jasne. Było super, zadowoleni, wymęczeni. Za pomoc i Ale było za Powiedzcie parę słów po prostu. No jak wam się podobało? Na pewno zapraszamy wszystkich, bo jest warto, jak ktoś chce się wyjeździć, zmęczyć i pokazać, czy naprawdę ma jajca, nie? Żeby przejechać taki rajd, bo to nie jest proste. To możesz mieć 600 koni, najlepsze samochody, a tak trzeba trzymać lekcje na wodę, żeby dojechać do końca, bo to inaczej się nie uda. A teraz zadam oficjalne pytanie. Zmienisz w końcu Nemo, czy nie? Muszę porozmawiać z żoną. To nie jest... Praktyczne zdanie. To nie jest proste. Co złego to nie my. Co złego to nie my. Wybaczcie. Tu mi się jeszcze jednego przywalę. Także słuchajcie, naprawdę wam bardzo dziękujemy. Myślę, że tylko więcej załóg i będzie ekstra. Czyli po prostu musimy namawiać następnych. Albo nie namawiać, nie musimy, sami. oni tutaj muszą przyjechać. Teraz już nie musimy namawiać, to już tylko od nich zależy, Tak. dokładnie. Oni przyjadą sami. Było szybko, było tłusto, było błoto, były podjazdy, były trawersy, były bardzo szybkie sekcje, więc... I przywieźcie więcej kamieni. Ten rajd nie odbyłby się tak naprawdę dzięki tym wszystkim ludziom, którzy włożyli tutaj swój czas, serce i pieniądze. Także chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, sędziom. Mieliśmy naprawdę 20 paru sędziów, ludziom, którzy nam pomagali na kampie. Bez nich ten rajd by się nie odbył. Biuro, pięknie poprowadzone biuro. Także dziękujemy bardzo wszystkim osobom, którzy się zaangażowali w ten projekt. Jeszcze raz dzięki. Szczególne podziękowania należą się naszym partnerom i sponsorom, którzy nam pomogli zorganizować to wydarzenie. No było to ogromne przedsięwzięcie. Staroście Elbląskiemu Maciejowi Romanowskiemu, pasjonat motosportu. Prezydentowi miasta Michał Missan. Dragon Winch, która przygotowała dla was nagrody. Raptor Official Poland, który też przygotował dla was nagrody. IOD, Przychodnia Medimo, Red Fox, PBH, ARS, Korpysa Meble, Trasek, ARB, Polaris, Trójmiasto Motocykle, Wódkowski, Remiret, Red Bull, Autos z Elbląga, Paweł Makowski Metal Expert, Fabryki Błota, Transservice Ritter. Dzięki firma, która zrealizowała nam live'a. Myślę, że ten live był czymś nowym, jeżeli chodzi w ogóle o offroad i można powiedzieć, że był to jeden z najlepszych live'ów w ogóle, jaki mogliście oglądać w Europie, jeżeli chodzi o offroad. Bardzo wielkie podziękowania dla RFC Team. No to są lokalni ludzie, którzy tutaj zagospodarowali ten teren, pomogli nam tutaj to wszystko zorganizować, włożyli masę serca, masę pracy, pomogli nam tutaj w zorganizowaniu no po prostu wszystkiego. Także dzięki Kuba, dzięki Owoc, dzięki Maciej, dzięki Piotrek, dzięki Pascal i cała ekipa RFC.